Witam wszystkich. Dzisiaj zaprezentuję Wam komputer MacStorm Raptor 2 i myślę, że w historii serwisu YouTube'a jeszcze nigdy nie był prezentowany tak mocny komputer kompatybilny z systemem macOS. Sprzęt, który daleko wyprzedza Maca Pro, ale również może konkurować z Mac Studio M3 Ultra. I teraz tak, od początku. Obudowa Be Quiet 600DX. Ona posiada takie dwie ścianki przeszklone. Obudowa była sprowadzana specjalnie na życzenie klienta, który chciał mieć pełną opcję RGB. I tutaj wszystkie podzespoły mają tą opcję w zasadzie. Zarówno chłodzenie, karta graficzna również ma podświetlone wentylatory. Pamięci Kingstona są w wersji RGB. No ma to po prostu ładnie, efektownie wyglądać, ale oczywiście wygląd nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest moc tej maszyny, o czym się wkrótce przekonacie. I tak, tutaj widok z przodu, wyprowadzone z łącza USB-C, USB 3.2, no i oczywiście wyjście słuchawkowe. Panelik taki RGB wbudowany w tą budowę. Potem zobaczycie, jak on jest podświetlany. I obudowa ta ma takie, zobaczcie tutaj, specjalne nóżki z drugiej strony w celu, aby ją umieścić, postawić poziomo. Czyli komputer ten może pracować zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej, tak jak tu widzicie. Widok z tyłu i tak, dwie karty Ethernet 2,5 gigabita, aż dwie karty Wi-Fi, jest Wi-Fi intelowskie i tutaj na śledziu jest Wi-Fi kompatybilne z Magosem, do tego Thunderbolt 4, pełen zestaw portów USB 3.2 i aż 8 wyjść wideo. Komputer jest chłodzony zestawem Be Quiet. Tu zobaczcie potężne radiatory koło procesora, które właśnie są na sekcjach zasilania. I Be Quiet Light Loop 360. Komputer jest na bazie procesora 15 generacji i9 285K. Chłodzenie Be Quieta jest bardzo ciche i bardzo wydajne. Jest to jeden z najlepszych, że tak powiem, zestawów chłodzących, który jest na rynku. Radiator właśnie tego Be Quieta. On jest podświetlany w różnych kolorach i spełnia swoją funkcję. Dwie karty graficzne RX 6800 XT. Bardzo mocne, potężne grafiki. Zobaczcie, iż tu są aż trzy takie wtyczki, 6+2 pin, dość nietypowe dla tych kart, ale grafika potrzebuje mocnego zasilania. Karty te, co ciekawe, zajmują w zasadzie wszystkie sloty. Praktycznie, jeżeli jest tam jeszcze trzeci slot, to on jest zakryty przez te karty, czyli montując te dwie karty graficzne, nic już więcej nie zmieścimy. Potężne radiatory, wentylatory, właśnie wszystko po to, aby zbić tą temperaturę, która powstaje w czasie pracy. Pamięci 128 GB, pamięć Kingston Fury DDR5, 4 sloty są zapełnione. I odpalamy już komputer.
System Magos Sequoia 15.4.1. Tak to wygląda właśnie w czasie pracy. Pełna opcja RGB. Te wszystkie właśnie elementy są podświetlane, zmieniają się kolorki. Możemy tym sterować. No i zaraz przejdziemy już do testów, do nagrywania z poziomu systemu Magos Sequoia. I tutaj Sequoia, najnowsza wersja, aktualnie 15.4.1. Zobaczymy sobie do raportu systemowego, jaki tutaj mamy sprzęt konkretnie. Czyli tak, audio, wszystkie wyjścia są tutaj aktywne. Bluetooth natywny z Magosem. Następnie Ethernet. Mamy tutaj dwie karty Ethernet, 2,5 gigabita każda. Następnie grafika i dwie karty Radeon RX 6800 XT, 16 GB pamięci. NVMe Express, tutaj jest Adata Legend 900, 2 TB. Bardzo szybki dysk. No, zestaw portów USB 3.2, USB-C tutaj jest. Karta Wi-Fi, karta natywna z Magosem. Teraz zobaczcie tutaj w preferencjach, klikniemy na audio, wszystkie wejścia, wyjścia, także DisplayPort audio jest aktywny, HDMI audio również działa, a tutaj są wejścia jeszcze. Wi-Fi, karta jest aktywna, działa bardzo dobrze tutaj. Bluetooth, tutaj nie mamy nic podłączone. I teraz przystępujemy do testów. Zaczynamy od Cinebench R23 i test procesora, jednego z najważniejszych elementów tego zestawu. I zobaczcie tutaj, jaki jest pobór mocy w stanie tak zwanego spoczynku, 10 W i temperatura około 30 stopni. Teraz zapuszczamy sobie test procesora. Tu będą pracowały wszystkie 24 rdzenie na maksa. Zobaczcie tutaj, iż pobór mocy to jest 244 W, 250, czyli znaczy, iż procesor pracuje w trybie Unlimited Power. Nie jest niczym ograniczony. Natomiast temperatura, no to macie tam 73 stopnie. Także bardzo dobra temperatura, około 20 stopni mniejsza niż w przypadku procesorów 14 generacji. I teraz ja tu oczywiście przyspieszę ten test na wideo. I wynik, no, około 40 000 punktów. Tutaj jeszcze zamieszczę Wam rezultat, jaki był bez nagrywania QuickTime Playerem. To jest trochę więcej. 40 687 punktów. Teraz Passmark test. On testuje procesor, jak i pamięć również. I zobaczcie, tutaj 5 gwiazdek, to znaczy, że procesor jest w czołówce, że tak powiem, procesorów. Przetestujemy sobie kartę graficzną i zobaczcie, tutaj w programie LuxMark 3.1 są widoczne dwie karty graficzne Radeon RX 6800 XT. I teraz najpierw przetestujemy tylko jedną kartę graficzną, a potem drugą, tak żeby Wam pokazać, iż
oprogramowanie w MagOS może wykorzystywać z powodzeniem również dwie karty graficzne. I teraz jest testowana jedna grafika tylko. I wynik około 55 000. Zapamiętajcie sobie ten rezultat. I teraz zaznaczamy drugą grafikę i startujemy. Zobaczcie, 102 000, czyli ten wynik jakby się prawie podwoił w tym momencie. Także znaczy to, iż te dwie grafiki mogą być wykorzystywane pod MagOS-em. Oczywiście zależy to od użytego oprogramowania. I dalej pozostajemy przy testach grafiki. Tym razem będziemy te karty testować programem Cinebench 2024. On również wykorzystuje tutaj dwie karty graficzne. No i teraz właśnie startujemy sobie, będziemy testować dwa Radeony RX 6800 XT. Zobaczcie, jaki jest wynik M1 Ultra, około 6000. No tam M2 Ultra to będzie około 9000. I zaraz zobaczycie, co tu się wydarzy. Na pewno pracują dwie grafiki, to trochę słychać, no i pobór mocy no czasem przekracza nawet 700 W. I zobaczcie, mamy około 15 000 punktów, to znaczy te dwie grafiki są wykorzystywane w tym programie, jak najbardziej. No wynik jest imponujący, bardzo dobry. I tu jeszcze zamieszczam Wam test GPU Metal Score z Geekbencha i takie porównanie do najlepszych kart właśnie Maca, czyli mamy M2 Ultra około 209 000, my mamy 228 000 i M3 Ultra 23 000, czyli niewiele więcej, w zasadzie porównywalne do naszego RX 6800 XT. Z tym, że oczywiście jeżeli użyjemy dwóch kart, to ta moc może być no 2 razy większa niż M3 Ultra. I teraz powracamy do procesora. Test procesora programem Cinebench 2024. I tu też zobaczcie, iż ta moc procesora, pobór mocy to jest 226 W, no może dochodzić nawet do 300 W i temperatura około 73 stopni w stresie, to znaczy, iż ten procesor no, pracuje pod bardzo niską temperaturą, w pełnym obciążeniu. Jest to temperatura około 20% niższa niż w przypadku procesorów 14 generacji. Tu oczywiście w przyspieszeniu na wideo, abyśmy za długo nie czekali na rezultat. I tu jeszcze już pod koniec tego testu pokazuję Wam właśnie ten pobór mocy. To znaczy, iż procesor pracuje cały czas na pełnych obrotach, nic nie zwalnia i temperatura dalej jest tam 73-75 stopni. I około 2461 i tu jeszcze pokażę Wam wynik, jaki był uzyskany bez obecności QuickTime Playera. Trochę wyżej, 2515 punktów. I tu po prawej stronie takie zestawienie z testów najlepszych Maców. To jest M1 Ultra około 1600, M2 Ultra 1918. Jeszcze sobie zrobimy test standardowy Geekbenchem. I tu zobaczycie, iż test procesora, one się różnią, jest w dużej mierze zależny od
szybkości pamięci, co nie przekłada się tam w realu na zbyt większe osiągi, ale w tym teście tak jest, że im szybsze pamięci zastosujemy, tym ten rezultat jest większy. Tu mamy około powiedzmy 2000, natomiast po zastosowaniu trochę szybszych pamięci mamy około 21 ponad 1000. I jeszcze Disk Speed Test. Teraz testuje się szybkość dysku Adata Legend 900, 2 terabajty. I jak tu można zobaczyć, no rezultaty około 6 megabajtów na sekundę. No, także jest to bardzo szybki dysk. I tutaj na koniec jeszcze może sprawdzimy sobie te karty Ethernet. Ja mam złącze tutaj 1 gigabit, także to widać, że wyciąga max z tego łącza. Jeżeli macie coś szybszego, no to te 2,5 gigabita, no też się na pewno przyda się ta prędkość, szybkość tych kart Ethernet. I teraz przejdziemy sobie jeszcze do podsumowania całości. Czas na wnioski końcowe. Komputer, który Wam tutaj dzisiaj przedstawiłem, jest chyba obecnie najszybszą maszyną z systemem Mac OS, jaka jest dostępna na rynku. Jak zobaczyliście w testach, jest on prawie 50% szybszy od Maca Pro, jeżeli chodzi o procesor, ale również może konkurować z Mac Studio M3 Ultra. Jeżeli chodzi o grafikę, to grafika może być nawet 2 razy szybsza od chipu graficznego M3 Ultra. I tutaj jesteśmy na mojej stronie. Możecie tutaj zakupić ten komputer wchodząc do sklepu. I tak, zobaczcie, tu macie Maxtorm Raptor 2. To jest komputer w wersji podstawowej. On standardowo jest w obudowie Fractal Torrent, ale wchodząc do konfiguracji wszystko tutaj można zmienić. To znaczy dodać sobie lepszy procesor, zrobić upgrade pamięci, zmienić grafikę. I tutaj opcja nawet taka, że można kupić 2 karty graficzne Radeon RX 6800 XT. Jeszcze jest opcja wymiany obudowy na prezentowaną dzisiaj Be Quiet 600DX. Tak więc, jeżeli myślicie o zakupie Maca Pro czy jakiegoś innego Mac Studio, to zważcie tą propozycję. Ja myślę, że jest to bardzo dobra oferta, bardzo konkurencyjna i zapraszam bardzo. I cóż, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.